nadchodzi All Hallows Eve, czyli Wigilia Wszystkich Świętych. Malinka z klasztornego ogrodu, samo zdrowie. Jedynie Naturalny 7,99 w antybiotyk, Biedronce. który nie niszczy flory bakteryjnej w ogóle, polifenole, witaminy, same zdrowe substancje. A z nalewką jak smakuje? Dlaczego ja choruję? Zamawiajcie online. Ono. Nie do kupienia. Panie. Witamy serdecznie. Boomer raz I dwa. i dwa, czyli Bartek i Dawid. No słuchajcie, zbliża się 1 listopada. Liście już prawie opadły, chociaż tu jeszcze piękne liście. Czerwoniutkie. Czerwoniutkie. No i taki temat, słuchajcie, no trochę związany z tym prawda, czasem, bo no, idziemy na cmentarze, gdzieś tam mamy w pamięci tych, którzy odeszli. Czasami może się zastanawiamy, gdzie oni odeszli, co z nimi jest, a może zaczynamy myśleć bardziej o sobie, co z nami, nie? Bo nikt wieczny nie jest, jak widać. I słuchajcie, no i co, może my sobie pójdziemy na spacer, bo tak będziemy stać. No i co, no, ale ja jak tak myślę o tym, to mi, wiesz, bardziej myślę sobie o takiej śmierci za życia, w sensie, że można kurczę, niby żyć, a nie żyć. Można doświadczać takiej śmierci, że wiesz, wszystko ci się zawaliło, nic już się nie udaje, albo nie wiem, albo po prostu jakoś sensu nie widzisz, nie? I to jest taka śmierć, nie? No. A wiesz, no jednak, no pójdę grubo jak to powiem, ale jednak jest to zmartwychwstanie, nie? Mówi się o tym, nie? No, że jest, nie? Że Chrystus zmartwychwstał, że no wiesz, no w to wierzy, no to jest jakiś nie wiem, siła napędowa tej wiary w ogóle, nie? Jeżeli nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara. No. I ja się zastanawiam, jak zmartwychwstać, nie? W takim momencie, jak jest ciężko, jak jest trudno, jak widzi, bo z jednej strony można nie widzieć, że się jest w tej śmierci, że jest w jakimś takim bezsensie się kręcisz wokół, nie? Że skąd wziąć to życie, nie? Skąd wziąć to zmartwychwstanie, nie? Bo to nie jest coś, co przychodzi tak w 5 sekund, nie? To nie jest... To jest trudna sprawa, w ogóle o tym się nie mówi, w ogóle śmierć się wypiera, zarówno tą fizyczną, jakby tą duchową, czy taką bardziej mentalną, czy psychiczną. No, to jest trudny temat, nie? No nie wiem, jak ktoś może już wyłączył ten odcinek, no to trudno, nie? To nic nie zrobimy. Ale pobądźmy trochę w tym, chociaż to czasami boli jak cholera, nie? Nie wiem, czy ty się zderzyłeś z taką śmiercią za życia. Widziałeś takich ludzi, albo nie wiem, no nie wiem. No, z racji wykonywanego zawodu spotykam bardzo różnych ludzi na bardzo różnym etapie swojego życia, bądź nie życia. I rzeczywiście, no nie wiem, z mojej strony, ja zawsze próbuję każdemu, kto jakoś doświadcza właśnie śmierci, w jakikolwiek sposób pokazać właśnie nadzieję. Wydaje mi się, że nadzieja to jest takie coś kluczowego, nie tylko dla wierzącego chrześcijanina, ale tak dla każdego człowieka. Nadzieja, czyli takie spodziewanie się, że będzie dobrze, że przyszłość nie rysuje się tylko w czarnych barwach, tylko są tam takie kolorowe, jak tutaj, że tak poetycko zapodam, te liście wokół nas i ta kolorowa, złota polska jesień, piękna zresztą. Cudo. I jak wyjść z tego? No, ja bym trochę nawiązał, że to jest też trochę tak jak z tym przełamaniem, o którym mówiliśmy, że my czasami o własnych siłach no, nie potrafimy się podnieść i potrzebujemy tej pomocnej dłoni. Znowu to, co mówiliśmy, że potrzebujemy też chcieć tę pomoc przyjąć, jakoś, nie wiem, no, pozwolić się podnieść. Ale nie wiem, tak mi teraz przychodzi do głowy taki obraz już stricte nawet z Biblii, nie? Że nawet Jezus, jak zmartwychwstał, to nie było tylko i wyłącznie Jego dzieło, ale to było dzieło Ojca i Syna, nie? Że no myślę, właśnie, że Ojciec wskrzesił Go z martwych mocą Ducha Świętego, że mocą miłości. I wydaje mi się, że to, co jest jakoś totalnie przeciwne śmierci, to jest miłość. Że kiedy kocham albo doświadczam tej miłości, to wtedy żyję. I bardzo dużo ludzi, którzy mówią, że doświadczają jakiejś śmierci za życia, to jest jakiś objaw niedoborów miłości, nie? Jakiegoś
takiego, że nie doświadczają tej miłości tyle, ile potrzebują. A to może być też objaw takiej miłości, braku miłości do siebie. Też. Chociaż ona może No. być postrzegana jako jakaś Egoizm, egoizm. narcyzm. Bo dużo jest tego egoizmu i narcyzmu, właśnie, bo każdy potrzebuje tej miłości zdrowej samego siebie. Jak jej nie dostarcza sobie takiej zdrowej miłości, no to dostarcza sobie niezdrową, taką jak ze niezdrowym jedzeniem, czyli narcyzm, właśnie jakiś egoizm, hedonizm. To są takie, można powiedzieć, Zamienniki. takie tak, ale takie Ale to jest tanie- taki tanie- synonim tak w żywieniu, niezdrowego żywienia. Tanie Totalnie robię chińskie wszystko, zamienniki. żeby Nie mam do Chin. robię wszystko, żeby właśnie, kurde, zatruć się, zamiast się dobrze odżywić, nie? No dokładnie. I że dokładnie. trochę tak, nie? I miłość, bo też od drugiej strony, nie? Bo bardzo życiodajne jest Liście lecą z oddawanie życia w takim sensie, że znowu pobożnie zapodam, że Jezus oddał życie dla nas, żebyśmy mieli życie i On też zmartwychwstał, nie? Że bardzo życiodajne i to, co sprawia, że żyjemy, to jest taka miłość ofiarna, która jest zgodą na dawanie po prostu siebie, nie? Zaangażowanie się dla jakiejś słusznej sprawy, a tak naprawdę najlepiej dla drugiego człowieka. No właśnie, bo jest takie To jest stwierdzenie życiodajne. umierać dla drugiego, że Tak. ale w Chrystusie umierać dla drugiego. Tak. Ja tego I do tu- końca nie czaję właśnie. I tu też zdarzają się właśnie takie niezdrowe, przesadzone rzeczy, No właśnie, nie? bo są Że tacy ktoś nie potrafi właśnie, Cierpiętnicy się zdarzają. nie, że oddaje całego siebie, No. aż się spali, jednocześnie nie dbając o samego siebie, nie? Że my nie jesteśmy bogami, żeby być zdolnymi do takiej miłości, my jesteśmy ludźmi i my potrzebujemy się też najpierw nakarmić. Stawek, Tutaj brata nagramy. brat tutaj sobie my potrzebujemy się najpierw też nakarmić sami, żeby móc w ogóle coś dać i ofiarować, ale jak już wejdziemy w ten nurt, że jesteśmy nakarmieni i dajemy, to wtedy to nas naprawdę napełnia takim mega życiem, nie? Że ta miłość jest życiodajna i dla mnie samego, i dla tych, dla których ja jakoś jestem, nie? I się poświęcam też taki język kościelny. Trochę trudno o tym mówić No właśnie, bo to jest bez taki perspektywy temat, wiary, bo już jesteśmy po prostu wierzącymi ludźmi, Tam już ale nie ma oglądających, ale to nic, tak, słuchajcie. tak, no to będzie najwyżej niszowy odcinek, nie? Tak, to będzie, ja zobaczę 3 razy, ty Niszowe 4. to jest takie fajne. No. Ale słuchaj, No. ale jest jeszcze taka kwestia, O, Magda. słyszałem o czymś takim, słyszałem, No, wielu filozofów, ojców Kościoła, ale w ogóle każdego, kto, wiele takich źródeł od każdego, kto rozkminiał w ogóle ten temat, wiesz, poszukiwania swojego ja, wiesz, rozwoju, samorozwoju, no wiesz, nawet może to nazwać jako samorozwój. Zahaczało o takie coś, że jest stary człowiek i nowy człowiek i żeby nowy się narodził, to stary musi umrzeć. No i teraz pytanie, czy to jest negowanie własnego ja, nie? Czyli nieakceptowanie tego starego, czyli, no bo wiesz, z jednej strony można popaść w takie negowanie w ogóle, kim jestem, no, to co kiedyś też mówiliśmy, a z drugiej strony każdy by chyba chciał taki przełom, jak to można powiedzieć. Przełamanie. Bez złamania. Że w końcu jest ten nowy człowiek, ten właśnie, który od śmierci do jakiegoś życia poszedł, do nowego życia, do prawdziwego życia, nie? No. Wiesz o co chodzi Tak. i on się karmi już właśnie tą dobrą miłością, No. tą nie jakąś tam, tak jak ty mówisz, jakimiś pochodnymi miłości, czy jakimiś pseudomiłościami, tylko zdrową miłością do siebie, ale też do innych zdrową miłością, zdrową, w sensie ani nie, rozumiesz, nie poświęca się tam, gdzie nie ma to sensu, albo gdzie jakby byłoby to takim nadwyraz jakimś, wiesz, aktem dewocji, nie? No. Tylko bardziej, przez pryzmat, nie wiem, Boga, wiary, no ja wiem, że to są duże słowa, nie? Bo to tak trudno może się mówi nawet, ale że ja bym bardzo to chciał, nie? Nie wiem, czy tam dojdę, czy to mam już, czy nie, ale wiesz o co chodzi, że coś umiera. Pewne rzeczy, na których się może zawiesiliśmy, może z których trochę Boga robiliśmy do tej pory, wiesz o co chodzi, że no też nie chcę moralizować, bo ze wszystkiego można tego Boga zrobić, nie? To już jest wpisane w ten kanał. No, moralizujemy.pl. Słuchajcie, no i właśnie, nie? Gdzie jest ta granica, wiesz, gdzie w ogóle skąd to przejście się, gdzie to się zaczyna, wiesz? Wiesz o co chodzi, no bo o tym, no bo to trochę jest to umieranie na co dzień właśnie, że wiesz, my i tak fizycznie na co dzień umieramy, bo komórki giną, fakt, że się jakieś tam odradzają, ale my generalnie powoli umieramy wszyscy, taka dobra Podobno nowina. cały zestaw, jeśli chodzi o atomy w ogóle, z jakich jesteśmy stworzeni, bo jesteśmy jednak z atomów, to są związki chemiczne, 7 razy się całkowicie wymienia wszystko w ciągu naszego życia, tak? Całkowicie, nie? A całe, tu wszystko, koszenie co się mamy. zaczęło.
No to Żniwa. że aż tak nam nie przychodzi. No to ty, No. co Dawid mówisz? No to ja znowu jakoś tak mi przychodzi do głowy w ogóle Jezus, nie, że, bo mówisz też, że są starym człowiekiem, że się go wykasowuje, nie, bo jak Jezus zmartwychwstał, to też miał nawet te rany z krzyża, nie? No dokładnie. Więc, no właśnie. więc no. to nie wyklucza naszej historii, tylko że ja tą historię, ja też jakoś ostatnio mi ciągle tak wraca taki obraz, lubię o tym mówić jak w książce, że zamykam jakiś rozdział i ta książka jest napisana, tego się nie wyrwie, nie zmarzę, ale już jest zamknięte i przechodzę do nowego rozdziału i to jest taki nowy człowiek, nie? No właśnie. I że co jest kluczowe, wydaje mi się, jestem coraz bliżej prawdy. Prawdy o sobie, o świecie i o innych ludziach. Takiej prawdziwej prawdy, nie? A nie, że jakiejś mojej prawdy. No tak. Tylko, że szukam uczciwie, jestem otwarty na to, że ta prawda czasami będzie inna niż się spodziewam. Jeżeli ja poznaję prawdę o sobie, to jestem w stanie też tam zobaczyć te rzeczy, które dobrze jest zostawić. Zamknąć właśnie jakieś rozdziały. Nie ciągnąć za sobą jakichś też różnych, nie wiem, zranień, relacji. Pozwolić im się, że tak powiem, no, goić, nie? Zamykać. No i też umieranie dla siebie, to wydaje mi się, że to też ładniej można tak nazwać. Jest to jakaś sztuka też tracenia, jakiegoś też takiego rezygnacji z różnych rzeczy. Nie wiem, no, od wzniosłych, zaczynając mąż, biorąc kobietę za żonę, No. traci wszystkie inne kobiety, jeżeli chce być w tym szczery i Kurde, uczciwy. nigdy na to tak nie spojrzałem. Cytując świętego Pawła, sportowiec, który chce wystąpić w zawodach, wszystkiego sobie odmawia. Tak naprawdę no, wiemy dzisiaj, że no, stosuje jakąś dietę, trening i wszystko. I doping. To jest kurde spore wyrzeczenie, nie? No To tak, się tak. trzeba nacharować, nie? I to jest też jakieś takie umieranie codziennie dla czegoś dobrego, że to mnie rozwija, nie? Czyli taką wyjściową w ogóle do czyli tego dobre jest tracenie stanąć to jest w takie, prawdzie które, jakiejś, dobre no, tracenie no, to jest no. takie, że mnie rozwija, że ja niby coś tam chwilowo tracę, ale to jest no, dobre inwestowanie, że ja zyskuję tylko na tym, nie? Słuchajcie, i tu kończymy ten odcinek, bo Tak, zatoczyliśmy koło. Jak, Tak. prawda, dydaktycznie, Historia zatoczyła koło. jak fizycznie. Zaczynamy nowe życie. teraz. Tak jest. Czyli inwestujcie, słuchajcie, inwestujcie w prawdę Nie o bójcie się sobie, tracić. To trochę inwestujcie boli, ale w nie nasz aż tak kanał. bardzo. W Konto na Kajmanach. konto na Kajmanach jest już otwarte, można wpłacać, nawet należy. Datki skromne, oddychy w górę. 10 koła? 10 koła, ale w euro, bo fund Tak, bo stracił ostatnio. waluta tam leci w Tak, dół. tak. Słuchajcie, no widzimy się niedługo. Aż ręka mi się trzęsie, Jezus Maria. Nie, to Rzymia się części. to ręka się Z tego tematu. Nie piłem już długo. No słuchajcie, w każdym razie żegnamy, pozdrawiamy, oglądajcie, tam dawajcie te łapki. Te takie tam coś. te Taki wszystkie. czerwony przycisk. Tam, jak po poznańsku, naciśnij przycisk. Naduś guzik. Naduś guzik i oglądaj nas next time. No, See you. Cześć. Z Bogiem. Te liście nie były sprzątnięte, to przyszedł taki pies, się zaczął tak kulać w tych liściach i po prostu rozwalać na wszystkie strony. wykorzystał moment. A właśnie, bo kulać się to jest chyba też po poznańsku. Jeździć bimbą. Anioł pański